Witam drodzy widzowie mojego kanału. Dzisiaj Gliwice, Skarżysko-Kamienno. No i następna stacja Gajówka. Widzimy, zbliżamy się do stacji, ale jest to jedynie przelot dla nas. Przejazdy. Możemy się oddalić, popatrzeć na nasz skład. I sobie pędzimy. Możemy troszkę przyspieszyć. Czyli Gajówka, za Wolbromem jesteśmy. I my nie mamy żadnych postojów w tej chwili, nie widać. Aha, i kończymy na tunelu. No, przyspieszamy do tej stówki. Skoro mamy możliwości, to trzeba śmiało jechać. No tak z przodu trochę wygląda, jakby coś przed nami jechało, ale raczej takich możliwości nie ma. Pierwsza pozycja, druga. No taka lokomotywa srebrna, że tak powiem, w środku, czy szara. Przespaliśmy. Ostre hamowanie musimy zrobić. Już możemy odpuścić ten hamulec. No niestety. No i 30 będzie za jakiś czas. I światło. No na szczęście gramy tylko symulator. I nie jest to wielkie przestępstwo, jak przekroczymy prędkość. Dobrze, możemy przyspieszyć już. Mimo wszystko nadal 70 mamy. I może za 4 km światło. No raczej radio mamy na R4 cały czas. Nie musimy przepinać, trasa dość taka wygodna. W Kozłowie będziemy mieli postój. ,800 metrów do 30 mamy. Tego możemy nieco zwolnić. Jak widzieliśmy z latarką,
dróżnik stał. No jeszcze 200 metrów, mamy do 170, no to już możemy ustawiać się do tej 30, zwolnić. Udało nam się teraz bez kary, ale chyba wyhamowaliśmy aż za bardzo. No, żeby nie tracić czasu, rozpędzamy się. A jak u Was, widzowie, spadło zainteresowanie już Simrailem, czy nadal jest podobne? Może znudziły Wam się już trasy? No co nieco, widzimy chyba jakieś nowe wagony. Obok oczywiście te towarowe, tam nowe malowanie. No ale ogólnie już mamy, chyba każdy kamień po drodze znamy w tych trasach. Przydałoby się przez autorów jakieś rozszerzenie. No i chyba już minął zapowiadany czas od DLC do końcowej fazy, no ale na razie nic nie słychać. Znowu jakieś zwolnienie będzie do 30 za 500 metrów. Chyba mamy czas do sygnalizatora z hamowaniem. Udało nam się tym razem. Odluźniacz. I przyspieszamy. Próbowałem przed chwilą nagrać jakiś materiał z Train Sim World 4, no ale postępu tam nie mam. Okazuje się, że nie robiłem sobie save'ów, że tam trzeba save'ować, a wtedy będę musiał niektóre misje ponownie przejść. Ale myślę, że już nie będę z tego kręcić materiału, żeby widzów nie zanudzać, tylko przejdę od razu do tych misji, które jeszcze nie były na kanale.
Zawsze staram się wybierać takie na linię do pół godziny. Takie materiały są zawsze najchętniej oglądane. Wiadomo, nie każdy ma czas siedzieć 4 godziny na przykład, żeby obejrzeć przejazd z Katowic do Warszawy. No mam nadzieję, że w SimRailu w końcu też wejdzie opcja save'owania. Będzie można na przykład w kilku odcinkach robić trasy. I tu już nie chodzi też tylko odnośnie dla streamerów, którzy też by chcieli materiały czasem krótsze robić, ale dla przeciętnego człowieka, który chce pograć, a nie ma tyle czasu, żeby mógł w dowolnym momencie zasejwować grę. O, widzimy tutaj sprzed aktualizacji, chyba że jest jakiś zator, ale przynajmniej coś się dzieje tutaj. No tu w ogóle przez tunel, no tu nie jest stacja jeszcze dla nas. Mamy przelot. No wydaje mi się, że inni użytkownicy tutaj czekali, żeby mnie przepuścić. Oczywiście w sensie, że tak to zorganizował nastawniczy. No ale już będziemy do stacji Kozów się zbliżać za jakiś czas, jeszcze 6 km. No, scenariusz, jak widziałem, tam było naliczone 27 minut, ale wiadomo, że czasem opóźnienia też są. Sygnalizatory. Widzimy 50 mamy, 120. Już powinniśmy wyhamować. 6. Odluźniamy pozycję jazdy, znaczy się ustawiamy na hamulcu. Taka trasa raczej. I stopień trudności polega na gdzieś tam dohamowywaniu, pilnowaniu prędkości niż jakieś postoje. Trudnych manewrów też nie mamy tutaj szczególnie. No widzimy, niezrozumiałe jest tutaj dla mnie. Za 50 będzie za 250 metrów, a później 50 metrów dalej, czy nawet 20 metrów dalej jest już z powrotem 70. No trochę jak te znaki drogowe czasem są. No widzimy. Za 2 km 40 to być może do tej 70 jest jakiś sens się rozpędzać. Możemy troszkę przyspieszyć. Już musimy kontrolować gdzieś tam, jak sygnalizator dużo wcześniej się zapala, to później może gdzieś ta koncentracja gdzieś zaniknąć i można przeszczelić taki sygnalizator. No widzimy, jeśli dyskoteka 70, 70, 40. No dzisiaj tak już czystego przejazdu raczej nie będziemy mieli, ponieważ gdzieś tam przeszczeliliśmy na początku prędkość. No w sumie 7, ta 40 za 1,5 km, no to
bije? Wybiło. Przekaźnik nadmiarowy. Za szybko przyspieszaliśmy. W takim wypadku należy tutaj wcisnąć i przyspieszamy dalej. W sumie możemy bocznika użyć tutaj. I rozpędzić skład. I znowu 40 będzie za 200 metrów. Jakiś problem z nastawieniem przebiegu. Dwa kilometry jeszcze do tego sygnalizatora. Być może to jest już postój w Kozłowie. Nie, w tunelu będzie to widać. Mhm, 40 mamy teraz. Na przejeździe widzimy karetkę. Wybiło. Dzisiaj śmiało sobie nastawnikiem prądu poczynamy. I jak widzimy, wybija nas często. Tunel, stację też, jak już mówiłem wcześniej, przeskakujemy. Możemy stopniowo się rozpędzać do tej 60. Któż to dzisiaj maszynistą jest? No tu mamy takiego maszynistę dzisiaj. No, wejdźmy do kabiny.
O 3 minuty dołożyliśmy do opóźnienia. No ale zaraz już będziemy mogli przyspieszyć nieco. Jeszcze przed Kozłowem. No szybko tu na tych rozjazdach 60, znaczy szybko, jak na współczesne czasy, nie jest to szybko. No czekam na te podniesienie prędkości. Nadal 60. Jakieś znaki się zmieniają. Już powinniśmy mieć dawno te 100. Znam okolice, zaraz będziemy chyba przez tunel przejeżdżać i tam dopiero będziemy jechać z prędkością 110. Aha, już mamy 110. No to możemy spędzić nasz skład. Pięć kilometrów to Kozłowa. I tu teraz zaraz chyba będzie sygnał dźwiękowy, z tego co pamiętam na pamięć. Zaraz za tunelem. W sensie za tunelem, czyli chodzi mi to o infrastrukturą kolejową, a nie za miejscowością tunel. Miejscowość tunel już oczywiście minęliśmy. No jednak nie. Jednak słabo pamiętam jeszcze. A jednak. No, zbliżamy się z prędkością 106 km na godzinę. No zobaczymy, jak naliczanie tych kilometrów będzie do tej stacji Kozów. Wiemy, że w Simrailu niestety czasem się zdarzają pewne problemy w naliczaniu odległości. Co już możemy powoli prędkość tracić. Za 2 km mamy postój. Żółty sygnalizator oznacza, że następny jest czerwony, dokładnie. Teraz nam to wyświetla. No, kilometr mamy do
gdzie pasażerowie będą mieli okazję wysiąść. Sześćset metrów jeszcze. Już się zbliżamy. Powoli możemy zwiększać moc hamowania. Nie doceniłem hamulców jeszcze. Niestety nie jesteśmy na stacji. No trochę. No nie fajnie. Myślę, że cały skład się już schował w peronie, powinni nam to zaliczyć, no ale takie są zasady. Teraz już się możemy zatrzymać. I mamy chwilę na obejrzenie składu, czy w ogóle jacyś pasażerowie. Jedziemy dzisiaj EP07, numer boczny 174. No może wsiądźmy. No, możemy rozpędzać skład. Po Kozłowie mamy jeszcze jeden przelot. Tak jak widzicie i... O, jeszcze światło widzimy. Ale to chyba na stacji Gniewęcin po prostu nas przytrzymają. Myślę, że po ostatniej aktualizacji już grę wszerz i wzdłuż przejechaliśmy, dlatego w najbliższym czasie planuję trochę mniej materiałów już zamieszczać odnośnie Simraila. Zamierzam wrócić do nauki mojej i prac nad moją grą.
No chyba, że ukażą się jakieś nowe elementy w SimRailu, to na pewno będę chciał je pokazać na moim kanale. No ale z tras to już mamy przejechane je wszerz i wzdłuż. Jeszcze tam trochę zaległości mamy w nastawniach. Zostało kilka do pokazania. No, widzimy światło w międzyczasie na żółte. Dlatego możemy 120 i próbować nadrobić trochę z naszego opóźnienia. Dzisiaj bardzo małe oburzenie też już na serwerach widać, że im dłużej po aktualizacji zainteresowanie też stopniowo spada. Albo po prostu przychodzi lato i gracze wolą bardziej aktywny tryb życia, poruszać się troszkę. No ja moje materiały tak już późno w nocy nakręcam. Wtedy w miarę jest już na serwerach spokój, nie ma takich opóźnień. No daleko do tego Gniewęcina, nawet jeszcze nam nie pokazuje Kozłów, niby 4 minuty jazdy, a nadal nam pokazuje jeszcze tylko czas, nie odmierza jeszcze kilometrów. Stówka będzie znowu przespałem, ale to nieistotne już w tej chwili. To też ciekawe, mieliśmy znak i zaczął się obowiązywać równo z czołem składu, a jak prędkość jest podnoszona, dopiero zaczyna obowiązywać, jak jest ostatni wagon już przejedzie koło tego znaku. Jak są tu osoby związane z koleją, niech, jeżeli mają chęć, niech nam napiszą, jak to powinno wyglądać, czy to jest oczywiście, że podniesienie prędkości tak jest, ale czy przy tutaj ograniczeniu też tak jest, że z czołem pociągu, czy w momencie obowiązuje, jeżeli ostatni wagon się zrówna z tabliczką. No jakiś błąd znowu. Przeszczeliny.
No musimy chyba wycofać skład w tej chwili. Przeszczeliliśmy stację do tyłu. No, ewidentnie błąd kolejny w grze. Bo zbliżaliśmy się do Gniewęcin, a tu znienacka Sędziszów wskoczył. Znaczy powiem szczerze, nie lubię się czepiać autorów, bo wiem, że no nie jest tak łatwo grę zrobić. Fajnie, że taki produkt powstał, no ale no, są osoby, które testują te gry, powinni takie rzeczy wyłapywać. I to już jest, no, wypuszczają DLC, no a w trybie multiplayer takie rzeczy się zdarzają. Nastavnik jazdy do przodu. Wiemy, że błędy się każdemu zdarzają, no ale przecież tu jest grupa testerów. A może właśnie jej nie ma. No żenada trochę, żenada. Poprzednio był problem, tam stacje Parzeniew bodajże przed aktualizacją, teraz to zostało poprawione, no kolejny jakiś tutaj problem. Jeżeli jest jakaś pomoc pokazuje, no to powinna być, widzimy w prawym górnym rogu jest Sędziszów, w tej chwili pokazuje, Sędziszów towarowy pokazuje godzinę, czyli za minutę powinniśmy od Sędziszowa tam dotrzeć i powinien być koniec trasy. No i korzystałem z tej pomocy, czekam na odliczanie do stacji. A tu znienacka Sędziszów wskoczył. No za chwilę już koniec scenariusza. Sędziszów towarowy bodajże już jeszcze parę metrów i koniec. Jeszcze 11 metrów, aż nasz skład miał dzisiaj. Też nie wydaje mi się, żeby to była prawdziwa wartość. No przecież prowadzimy skład. No nie chcę się czepiać. No raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 wagonów. Nie wiem ile wagon ma, no ale możecie, drodzy widzowie, sami policzyć, czy jest możliwe, żeby ten skład miał 211 metrów.
Czyżby jeszcze na światło przetrzymało, czy nie? No jestem też zaskoczony tym. Sędziszów to była jedna z takich stacji od początku w grze. Oczywiście przejrzę później na filmie jeszcze raz, no czy to faktycznie moja wina była, czy tutaj znowu błąd w grze. Zobaczmy wykres. No chwilę trzeba poczekać tradycyjnie. Aha, tu stacja przejechana. No jeszcze tego symbolu, powiem szczerze, nie widziałem u siebie w grze. Ile punktów? No 3000 punktów. No, stosunkowo prosty scenariusz. 2 stacje. No ale też się w tym scenariuszu nie popisałem. Przejechałem stację. No nic, zapraszam widzów do śledzenia mojego kanału, do naciskania łapek w górę, w dół, bądź subskrypcji osoby, które oglądają, a nie subskrybują. Zapraszam. Trzymajcie się.